Witam szanownych widzów kanału Skydive Atmosfera. Na krótkim filmie zajawkowym widzieliście sytuację awaryjną, którą chciałem Wam teraz wytłumaczyć. Problemem, który doprowadził do tej sytuacji awaryjnej było zakleszczenie się gumki od bungee line w pilociku. Co to jest bungee line? Bungee line jest jednym z dwóch systemów stosowanych do gaszenia pilocika po otwarciu spadochronu. Najbardziej znanym, jeżeli chodzi o to gaszenie, to jest kill line, czyli linka, która prowadzi od szczytu pilocika do jego aż do paczki w środku tasiemki. Natomiast dawniej, nie mam tego u siebie teraz, dawniej było jeszcze rozwiązanie, teraz jest mało popularne, że w środku w tasiemce była zamocowana odpowiedniej długości gumka i to gumka prowadziła do szczytu pilocika. Jeżeli była prędkość graniczna, w tym momencie siła wystarczała, żeby rozciągnąć gumkę i żeby pilocik zrobił swoją robotę. Jak już wyciągał pilocik paczkę z pokrowca, jak ściągał paczkę z czaszy, to w tym momencie prędkość była mniejsza, gumka wciągała pilocik i gasiła go i nie było większych oporów przy szybowaniu. Natomiast trzeba było sobie wyregulować długość tej gumki, dlatego że jeżeli ona była za luźna, to pilocik w trakcie napędzania denerwująco napełniał się i puszczał, szarpał za spadochron. W związku z tym ja sobie to regulowałem. Regulowałem sobie, robiąc kolejne węzełki, supełki. Nie brałem pod uwagę tego, że ucięty gorącym nożem koniec tej gumki ma grzybek z tworzywa sztucznego, a ten grzybek sobie tak spokojnie skrobał, drapał sobie siatkę, aż wreszcie wydrapał dziurkę, wszedł w tą dziurkę i w niej został. Musiał w tej dziurce już tam zostawać parę razy, dlatego że miałem intuicję tego, że będę miał ratowanie, a źle zinterpretowałem to, nie rozumiejąc swojego sprzętu, na którym latałem, nie dostrzegając tego problemu, który się tworzył w tym pilociku. Myślałem, że chodzi o moją technikę wyrzucania pilocika, że wyrzucam go niechlujnie i on do mnie wraca na pokrowiec z powodu zawirowań, czyli że mam przyssanie pilocika. Tymczasem miałem nie tyle przyssanie pilocika, ile holowanie pilocika. Natomiast ponieważ pilocik był zgaszony, to on rzeczywiście nie miał siły się wydostać i wracał z powrotem w zawirowaniach, także mogłem go ponownie złapać. Te kilka razy, kiedy otwierałem, kiedy wydawało się nie w porządku, miałem przedłużoną fazę, kiedy czułem, że nic nie wychodzi mi z pokrowca, że nic się nie dzieje, co przekonywało mnie, że faktycznie to jest to, że nabrałem złych nawyków i źle wyrzucam pilocik. W tym skoku poskładało się więcej rzeczy. Jak to zwykle, kiedy jest jakaś sytuacja awaryjna, która jest skomplikowana, to nie jest jedna rzecz, ale jest to nieszczęścia też nie chodzą parami, one chodzą całymi stadami. W tym stadzie początkiem problemu był mój student, z którym się mówiłem, że otwiera spadochron wyżej, dlatego że podczas skoków kołczowanych chciałbym też, aby raz na jakiś czas, a przynajmniej na początku, zobaczyć, jaka jest sylwetka przy otwarciu, czy nie trzeba czegoś skorygować, więc poprosiłem o otwarcie wyżej, tak żeby dla mnie było komfortowo, żebym mógł otworzyć sobie normalnie. Natomiast student czy w nerwie, czy z jakiegoś innego powodu otworzył po swojemu normalnej wysokości, powodując, że ja już miałem trochę kuponów bezpieczeństwa odciętych. Otwierałem główny spadochron niżej i przy tym właśnie otwarciu nastąpiło znowu to samo, co zinterpretowałem jako przyssanie, więc sięgnąłem ręką jeszcze raz za pokrowiec, udało mi się znaleźć znowu ten pilocik i go jeszcze raz wyrzucić. Po drugim razie sięgnąłem za trzecim razem, natomiast za trzecim razem już miałem ciekawostkę, bo jak się łapie coś, czego się z tyłu nie widzi, co jeszcze tańczy w strugach, to akurat złapało mnie za nadgarstek. Jak złapało mnie za nadgarstek, to już wiedziałem, że to jest game over, trzeba kończyć tą sprawę, rozpocząć procedurę awaryjną. Ściągnąłem sobie z ręki ten pilocik i sięgnąłem do uchwytów procedury awaryjnej, ale jak pech to pech i w tym momencie miałem też bluzę, która spowalniała moje spadanie względem tego spoczka. Bluza podwinęła mi się na uchwyty i uchwyt od zapasowego spadochronu był zasłonięty. Zdążyłem jeszcze jedną ręką odsłonić uchwyt, pociągnąć za uchwyt i wyzwolenie zapasowego pilocika od zapasu nastąpiło tuż przed strzałem automatu. Można to oczywiście stwierdzić tylko w niektórych pokrowcach, jeżeli kater jest ponad sprężyną od pilocika, jeżeli kater nie jest zamocowany w dnie pokrowca, to jest łatwo ocenić, kto był pierwszy. Czy pierwszy był skoczek, czy pierwszy był automat. W tym przypadku pętla była nieprzecięta, a przecinak był spracowany, co znaczy, że mimo wszystko udało mi się, byłem szybciej. Ale to jeszcze nie koniec historii, dlatego że ten system, na którym skakałem i obecnie też skaczę, to jest pull-out, czyli kiedy wyciągam uchwyt z pokrowca, to najpierw zawleczką otwieram pokrowiec, dopiero z pokrowca wyciągam pilocik.
A więc w momencie, kiedy otwierał się spadochron zapasowy, paczka inercją mogła zostać wyrwana w dół. Jak wyrwana została w dół, to siła na tyle była spora, bo zapasy otwierają się szybko, że wyplotły się linki i bardzo szybko ustawił się spadochron główny do pozycji downplane. I w takiej pozycji leciałem, nie wiedząc o tym. Myślałem, że sobie jeszcze przeskoczę przez krzaki, które uważałem za cholerne krzaki i że wyląduję na drodze. Natomiast konfiguracja była taka, że główny spadochron zmienił całą moją trajektorię i te cholerne krzaki okazały się jednak zbawienne, bo bez nich w konfiguracji downplane ze spadochronem 140 i 150 najprawdopodobniej połamałem przynajmniej nogi, a może bym się jeszcze bardziej poturbował. A tak sobie wpadłem w te krzaki, w tych krzakach nawet się nie podrapałem. Kwestie były dość gęste natomiast potem musiałem z nich wychodzić ponad godzinę. Pomagali mi w tym myśliwi z Chorwacji, dlatego że chciałem też zabezpieczyć cały swój sprzęt, żeby nie podrzeć ani zapasu, ani głównego. Także moja przygoda ze systemem Bungee zakończyła się. Kupiłem sobie już system wtedy Keyline, przy czym Bungee nie było moim ulubionym, tylko akurat w tych czasach firma Parachute de France oferowała swoim klientom, którzy chcieli mieć pull-out, tylko i wyłącznie system Bungee. Po paru latach się udało się ich nakłonić, żeby zaczęli też produkować pull-out z systemem Keyline. Kosztowało mnie to jeszcze przecinak i kosztowało mnie to zapłacenie rygorowi za przekładkę i kosztowało mnie to sporego moralniaka, dlatego że jeżeli się ma kilka sekund do uderzenia w ziemię, albo jeśli się ma tylko kilkanaście sekund lotu na spadochronie szybującym, to znaczy, że było grubo. W tamtych czasach jeszcze miałem dużo szczęścia i to szczęście sprawdziłem prawidłowo. Dziękuję wszystkim serdecznie i zapraszam na kolejny film. No to sobie nagrałem materiał.